Ten syndrom oszusta znalazłam takie określenie, jest lekką dysfunkcją osobowości. Taka osoba z syndromem oszusta działa zupełnie inaczej, myśli zupełnie inaczej. Będąc liderem, menadżerem, nie bawiłabym się w terapeutę i nie brałabym odpowiedzialności za to, że ktoś podejrzewamy, że może mieć taki syndrom oszusta. Bo właśnie jeśli nie ma tego bezpieczeństwa, dobrych relacji, takiego zaufania tego człowieka w nasze dobre intencje, w to, że my chcemy go wesprzeć, żeby się rozwijał i tak dalej, no to ta rozmowa raczej się nie skończy dobrze. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Nerd Management. Z tej strony Paweł Rejkowski i Krzysztof Rakowski. W dzisiejszym odcinku mamy wywiad, który myślę, że ma bardzo duży potencjał ze względu na to, że wiele osób ma taką przypadłość, zwłaszcza w świecie IT. No ale zanim do tego, no to przede wszystkim pamiętajcie o subach, lajkach i zapisywaniu się na newsletter, no bo dzięki temu możemy docierać do większej ilości osób. No a Krzychu, opowiadaj, kto jest naszym dzisiejszym gościem, właściwie twoim dzisiejszym gościem i o czym będziecie rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać z Anitą Przybył. Anita jest trenerką biznesu z naprawdę długim doświadczeniem, nie tylko szkoleniowym, ale też w rozwijaniu pracowników chociażby w międzynarodowych korporacjach. Specjalizuje się w szkoleniach, mentoringach, prezentacjach z zakresu umiejętności społecznych, takich miękkich. No jest znana w naszej branży IT chociażby właśnie ze swoich wystąpień. I dzisiaj z Anitą porozmawialiśmy o takim oszuście, który przeszkadza nam w osiągnięciu sukcesu jako lider, ale też przeszkadza naszym ludziom i rozmawiamy o tym, jak się zabrać za tego oszusta, jak sobie z nim poradzić. Ze swojej strony wiem, że Anita robi świetną robotę, bo z moimi ludźmi również pracuje i widzę efekty, więc nie przedłużając, zapraszamy do wywiadu. Cześć Anita, miło mi Cię gościć w Nerd Management. Cześć, mi też bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj porozmawiamy o oszuście, który nam czasem przeszkadza w pracy, ale przedtem chciałbym Wam wszystkim przypomnieć, że za 1,5 tygodnia zobaczymy się właśnie z Anitą również na żywo we Wrocławiu na konferencji Boiling Frogs. No i fajnie, że to będzie konferencja na żywo, będziemy mogli się oczywiście zobaczyć. Mamy nadzieję, nie? Że się nic nie zmieni. Trzymamy kciuki oczywiście, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. O czym Anita będziesz mówić? Będę mówić o zespołach i to trochę taka klamra, bo ja mówiłam o zespołach po raz pierwszy, jak wystąpiłam na Boiling Frogs, to było w 2017 roku, już 5 lat temu i wtedy mówiłam o tym, jak naprawić swój zespół, o dysfunkcjach w zespole, a teraz bardziej w takim kontekście, czego zespołowi do szczęścia trzeba, o co trzeba zadbać, o jakie aspekty, jakie elementy tych relacji międzyludzkich, żeby zespół był skuteczny, w oparciu o różne badania, o moje doświadczenia. Także bardzo się cieszę, bo ja mam taki duży sentyment do Boiling Frogs, bo to była pierwsza moja konferencja w ogóle, więc super. Tak, to jest bardzo fajna konferencja, zdecydowanie, zwłaszcza, że jest mocna technicznie, ale również jest trochę ta ścieżka właśnie soft skills. My z Pawłem też będziemy mówić o tym, jak nie zostać dinozaurem w IT. Przyjdę. Zapraszamy, bo to będzie pierwsza prezentacja na tej ścieżce, więc mam nadzieję, że rozkręcimy wszystkich do takiego właśnie intensywnego uczenia i zdobywania wiedzy. No i cóż, zaczynajmy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o takim dosyć częstej sytuacji. W IT najpopularniejszą ścieżką awansu z naszej obserwacji, zresztą z tego się wziął nasz pierwszy odcinek Nerd Management, jest to, że mamy dobrego specjalistę, który dobrze robi swoją robotę, wie najwięcej z całego zespołu, ma sukcesy, odnosi sukcesy, jest dostrzegany przez swoich przełożonych i ten specjalista często zostaje promowany na szefa zespołu. Czasem jest to dobra decyzja, czasem zła, o tym już wiele razy rozmawialiśmy, ale tutaj jak planowaliśmy to spotkanie z Tobą, to przypomniała mi się taka historia team lidera, którego bardzo dobrze znam. To był właśnie ktoś, kto był świetnym specjalistą, nadal zresztą jest w zespole i przełożony tej osoby dostrzegał, że ta osoba wykazuje takie liderskie skłonności i jest w tym całkiem niezła. Często jak ten
przełożony gdzieś tam był na urlopie, to ta osoba go zastępowała, czasem pomagała swoim kolegom i koleżankom w zespole, właśnie nadawała taki ton działaniu zespołu, była takim naturalnym liderem. I przy nadarzącej się okazji ten przełożony zaproponował tej osobie, żeby została team liderem. I ten specjalista nie był za bardzo pewien, czy da radę. Ten szef musiał przekonywać, że no tak, dasz radę, zobacz, tutaj były takie sytuacje, takie inne, poradziłeś sobie, świetnie ci szło, no ale nadal ten człowiek nie był przekonany. W końcu po jakichś tam perypetiach przyjął tą ofertę i nadal nie jest przekonany, czy robi dobrą robotę, mimo że ten szef jest przekonany, że tak, że robi świetną robotę, zespół jest zadowolony. Zasadniczo wygląda działalność tej osoby całkiem nieźle, a ona cały czas uważa, nie jestem zbyt dobra w tym, słabo mi idzie, popełniam błędy, czasem myśli, że w ogóle fartem się dostało to stanowisko, czeka, kiedy ta kurtyna opadnie i wszyscy zobaczą, wszyscy się dowiedzą, że jest się niekompetentnym, pewnie te potknięcia dostrzegają cały czas, tylko są mili i uprzejmi i nie chcą po prostu sprawić przykrości, ale prędzej czy później te skargi zaczną się sypać, no i może oczekiwać zwolnienia. O co chodzi w tej sytuacji? Co tu się dzieje? To są takie, jak słucham, to są takie właśnie typowe sygnały, które mogą świadczyć o tym, że ta osoba właśnie ma ten syndrom oszusta. Absolutnie nie, że jest oszustem, tylko że ma różne myśli i uczucia oszusta. I ja od razu zaznaczę, że taka sytuacja, w której ktoś awansuje, czyli ma przed sobą jakieś nowe zadanie, wyzwanie i czuje w związku z tym niepewność, waha się, czy faktycznie to jest dobra droga, czy sobie poradzi. To jest coś zupełnie naturalnego. Myślę, że to towarzyszy każdemu z nas. Natomiast jeśli po jakimś czasie, wyobraźmy sobie, że po pół roku, ta osoba dostaje pozytywny feedback, wszelkie obiektywne wskaźniki pokazują, że wszystko jest ok, tak? Zespół jest zadowolony, dowozi, klient jest zadowolony, wszystko jest w porządku z produktem, projektem, natomiast cały czas w tej osobie, czy ona wysyła takie sygnały, że no właśnie skupia się na błędach, czy takie wysyła sygnały, że nie czuje, że to jest to miejsce, na które zasłużyła, że coś jest nie tak, że właśnie się nie czuje pewna i kompetentna, no to może być właśnie taki sygnał, że tutaj idziemy w stronę tego syndromu oszusta. I to też, to co mogę jeszcze powiedzieć, żeby wyjaśnić, jaki tu jest mechanizm, to jest coś takiego jak taki cykl impostora, czyli taka zdrowo myśląca osoba, a tak powiem, bo ten syndrom oszusta jest, znalazłam takie określenie, jest lekką dysfunkcją osobowości. O, w ten sposób. To brzmi poważnie, bardzo poważnie. Ale nie jest chorobą, tak? Nie jest chorobą, nie jest zaburzeniem, taką lekką dysfunkcją wynikającą z różnych dysfunkcyjnych właśnie przekonań. I taka zdrowo myśląca osoba na przykład awansuje na stanowisko lidera, właśnie mimo tej niepewności, jakiegoś nawet lęku, niepokoju, czy sobie poradzi, ewentualnych porażek, obiektywnie postrzega rzeczywistość, czyli ma taką świadomość, w tych obszarach jestem dobry, natomiast w tych obszarach jeszcze muszę poprawić. Jak osiągam sukces, na przykład w postaci jakiejś oceny pracowniczej bardzo dobrej, czy jakaś sesja feedbacku z zespołem, okazuje się, że zespół jest bardzo zadowolony z mojej pracy, to nawet jeśli ta osoba ma takie może lekkie zawstydzenie, nieśmiałość, tak? Czuje się może nie do końca komfortowo, ale uwewnętrznia to, co usłyszała, czyli to, co się, te obiektywne wszystkie wskaźniki uczą ją siebie, czyli ja się uczę, że ja na przykład jestem dobry w komunikacji, albo uczę się tego, że dobrze badam potrzeby klienta, albo różne inne elementy. Uwewnętrzniam to i dzięki temu uczę się swoich cech charakteru, poziomu inteligencji, jakichś talentów i jak mam kolejne wyzwanie, na przykład po paru latach przyjmuję nowy projekt z nowym zespołem, to znowu mogę czuć się lekko zestresowany czy zestresowana, ale mam tą świadomość, że ja już sobie do tej pory poradziłam, bo ja mam takie i takie zasoby i i dam radę dzięki tym zasobom. Natomiast taka osoba z syndromem oszusta działa zupełnie inaczej, myśli zupełnie inaczej. Przed każdym nowym wyzwaniem, jakimś celem do osiągnięcia odczuwa bardzo silny lęk, taki paraliżujący. Zaraz powiem, z czego on wynika. I ma taką sztywność w tych zachowaniach, czyli
na przykład w kontekście bycia liderem może się albo nadmiernie do tego przygotowywać, będzie czytała 1 000 000 książek, słuchała podcastów, tak popadała w taki perfekcjonizm, a nigdy nie będzie zadowolona cały czas z poziomu swojego przygotowania, albo będzie prokrastynować, czyli taki, ja mówię o tym, że to jest taka strategia Scarlett O'Hary, nie? Czy pomyślę o tym jutro. I wyobraźmy sobie, że po paru miesiącach dostaję pozytywny feedback od zespołu, od swojego managementu, od klienta. I jakie jest uczucie? No taka ulga, że mi się udało, że tym razem się nie poznali. Nie wyszło na jaw, że jestem tutaj. Udało się ukryć przypadek. Te niekompetencje wszystkie. Tak, ukryłem przed nimi to, że jestem przez przypadek, bo przecież dostałam ten pozytywny feedback, dlatego że albo tak długo się przygotowywałem, tak ciężko pracowałem, albo po prostu miałam farta. Oni są wyjątkowo mili. Tu jest taka dobra kultura organizacyjna, a klient to w ogóle wszystkim mówi pozytywne rzeczy, nie wiem, bo jest ze Stanów Zjednoczonych, tak? Czyli różne takie deprecjonowanie tej pozytywnej informacji zwrotnej. I co to powoduje? Utwierdza mnie to w przekonaniu, że ja nie mam zasobów, żeby sobie radzić z różnymi sytuacjami. Tych talentów liderskich, jakiegoś intelektu, kompetencji. I jak mam kolejne zadanie nowe, no to właśnie jest ten silny taki lęk, stres, niepokój. Czy mi się znowu uda? Bo ja nie wierzę w to, że ten sukces mogę powtórzyć. I to jest właśnie taka pułapka tego myślenia w przypadku osób z syndromem oszusta, z której trudno się wydobyć. Właśnie zastanawiam się, czy to jest istotne rozmawiać o tym, skąd to się bierze, czemu niektórzy z nas mają takie dysfunkcje, czy nie. Czy warto od razu przejść do tego, jak sobie z tym radzić? Mogę powiedzieć, że to jest dosyć złożony temat i na pewno tutaj nie będziemy się zagłębiać w niego. No wynika to na pewno z różnych dysfunkcyjnych przekonań, które nabywamy w toku naszego rozwoju, ma na to wpływ nasza rodzina, to co słyszeliśmy od bliskich nam osób, ale też różne wyrodzone takie temperamentalno-osobowościowe aspekty. Czy jest pewien potencjał, do tego dodajemy takie uwarunkowania środowiskowe. Wcale niekoniecznie to musi być jakaś, nie wiem, dysfunkcyjna rodzina, absolutnie. Myślę, że każdy z nas spotkał się z różnymi takimi przekonaniami, które też mogły właśnie napędzać tego typu myśli, uczucia. Nie wiem, choćby to jaki był stosunek do błędu, na przykład w naszej rodzinie, nie? To tak. Tak. Zdecydowanie można odnieść takie wrażenie, że czasem, jak nam się wydaje, że są osoby, które są idealne i wszystko robią świetnie i sobie radzą, to za tą fasadą też jest dużo problemów, dużo wyzwań, dużo potu, łez. W związku z tym mi się wydaje, że każdy ma jakieś te dysfunkcje czy problemy, czy z czymś musi sobie radzić, z jakimiś ciemnymi stronami swojej osobowości, kariery, czy tego, nad czym pracuje. Tak, i jeszcze od razu dodam, że mając syndrom oszusta, my się często porównujemy do innych, ale zobacz, jakie to jest złudne, bo my się porównujemy do tego obrazu drugiej osoby, a nie do prawdziwej drogi. Dlatego ja bardzo zachęcam liderów szczególnie, też w kontekście budowania efektywnych zespołów. To ma znaczenie właśnie w kontekście też takiego radzenia sobie z syndromem oszusta, jeżeli mają takie osoby, do tego, żeby pokazywali innym ludzką twarz. Bo wyobraźmy sobie, że przychodzi do nas taki Uber Junior, jak to mówi mój kolega, jest przerażony nowym środowiskiem, jest przerażony wielością tych wszystkich nowych bodźców, jakie przed nim. Ma tutaj takiego lidera, który jawi mu się jako Bóg, bo on po prostu już tyle lat programuje i jest taki mądry i wspaniały i wyobraża sobie różne niestworzone rzeczy, więc tutaj ta postawa lidera bardzo ma duże znaczenie, żeby pokazywać ludzką twarz, żeby pokazywać tą drogę, że to, że ja tutaj jestem w takiej roli, na takiej pozycji wiązało się z tym, że ja popełniłem 1 000 000 błędów i że błędy są okej. Czyli ta kultura właśnie popełniania błędów, oczywiście tych takich niskokosztowych i z pewnymi granicami, natomiast dzięki błędom się uczymy, że no ja wiele razy też miałem porażki. O to tutaj chodzi, nie? Żeby właśnie budować taką atmosferę taką ludzką, taką prawdziwą. I to też ma duże znaczenie, też będę o tym mówić na Boiling Frogs właśnie, dla tego elementu bezpieczeństwa psychologicznego w zespole, który tak bardzo mocno też koreluje z jego efektywnością.
Powiedziałaś o tych błędach niskokosztowych. Tutaj odeślemy do odcinku o Waterline Principle, bo to jest taki dobry sposób, w jaki sposób można pokazać, gdzie jest ta granica tych kosztów. Natomiast zaczęłaś mówić o tym, w jaki sposób liderzy mogą wspierać te osoby, które mają syndrom oszusta. Wydaje mi się, że właśnie to bezpieczeństwo takie psychologiczne zespołu to jest kluczowe, prawda? I to dotyczy całej kultury w zespole, ale są też takie indywidualny sposób pracy, który możemy podjąć z taką osobą, żeby ją wspierać, żeby, no nie wiem, czy można wykrzewić ten syndrom oszusta z kogoś, czy raczej tylko pomóc sobie z nim radzić. Jak to w ogóle jest? Wiesz co, no ja na pewno będąc liderem, menadżerem nie bawiłabym się w terapeutę i nie brałabym odpowiedzialności za to, że ktoś podejrzewamy, że może mieć taki syndrom oszusta. Raczej po prostu skupiłabym się właśnie na budowaniu bezpieczeństwa psychologicznego, dobrych relacji, zaufania, tego wszystkiego, co sprawia, że generalnie zespół dobrze działa, czyli właśnie ta kultura błędu, eksperymentu, szacunek i tak dalej. Dużo jest tego, moglibyśmy o tym mówić. Natomiast jeżeli my dostrzegamy takie sygnały, mogę zaraz powiedzieć, co może nas zaniepokoić u pracownika, u kogoś z naszego zespołu, to co możemy zrobić, to porozmawiać, to nic odkrywczego, że coś takiego zauważyliśmy i że możemy podejrzewać, żeby ta osoba się temu przyjrzała, ale to, co wydaje mi się najważniejsze, to jest ten cały szereg różnych kroków, jakie my podejmujemy przed taką rozmową, bo właśnie jeśli nie ma tego bezpieczeństwa, dobrych relacji, takiego zaufania tego człowieka w nasze dobre intencje, w to, że my chcemy go wesprzeć, żeby się rozwijał i tak dalej, no to ta rozmowa raczej się nie skończy dobrze, może nawet oporem, czy jakimiś innymi negatywnymi konsekwencjami. To tym bardziej warto zobaczyć Twoją prezentację z Boiling Frog, gdzie będziesz mówiła o tym budowaniu tego zaufania w zespole. No właśnie, jakie to są sygnały, w jaki sposób możemy dostrzec, że ktoś się zmaga z tym syndromem oszusta? Bo jak już wiemy, no, jeżeli ktoś czuje się oszustem, to nie nosi tej informacji przed sobą, tylko raczej ukrywa tę swoją niekompetencję, pozorną oczywiście, więc trzeba jakoś tego oszusta odkryć. Co może nam dać taki sygnał? No na przykład taka osoba, możemy zauważyć, że ona często prokrastynuje. Czyli że gdzieś tam odkłada na koniec, unika wykonania jakichś trudnych zadań. Czy zabiera się za nie za późno, albo w ogóle unika takich trudnych zadań. Też to, co czasami się może pojawić, to, że ktoś może unikać takich głównych zadań, co do których jakby jest oczekiwanie, że się nimi zajmie, a będzie się bardziej skupiać na tym, co jest dookoła, na czymś jakby poza tymi głównymi zadaniami, żeby tutaj się wykazać, żeby jak mi tutaj nie wyjdzie w tych głównych zadaniach, no to przynajmniej tu się okaże taki dobry i fajny i ludzie mnie będą tutaj w tych obszarach akceptować. To, co może się pojawić, no to już tak skrajnie, to jest pracoholizm, czy jakieś wypalenie zawodowe, też mogą wynikać właśnie z syndromu oszusta. Takie sygnały też, takie bardzo proste na co dzień, to, że ta osoba może mieć taki opór przed pokazywaniem swoich kompetencji, czyli na przykład będzie unikała takich sytuacji jak pair programming, bo ktoś zobaczy, jak ja sobie radzę, albo jakieś mentorskie elementy, albo właśnie jakieś może prelekcje, prezentacje, czyli nie będzie się narażała na sytuację oceny, ponieważ osoby z syndromem oszusta bardzo boją się oceny i bardzo się boją porażki, ponieważ wszelkie porażki są potwierdzeniem tego, że są mało kompetentne i są takim dowodem dla świata, że właśnie takie są w ich mniemaniu. Na przykład na spotkaniach taka osoba może nie chcieć się dzielić jakimiś pomysłami, czyli raczej może być bierna, bo w jej sposobie myślenia może być coś takiego, że boję się powiedzieć tego pomysłu, bo się może okaże, że palnę coś głupiego i okaże się, że jestem niekompetentny. Będzie się rzadziej ubiegać o awans, podwyżkę, nie wychodzi właśnie z inicjatywą. Tego typu elementy, też to, co z moich doświadczeń wynika, to takie niezadowolenie, jeśli nie dowiozę na 100%. To też widać, nie? Że nie, wszyscy się cieszą, że nie dowiezie na 80%, a ta osoba, nie, bo ona ma takie zero-jedynkowe podejście. Czyli jeśli nie będzie na 100% perfekcyjnie, no to ja już nie jestem zadowolona. Skupianie się na błędach.
to, co lider może zauważyć, to na przykład, nie wiem, udziela tej osobie pozytywną informację zwrotną, a tak widzi w relacji z nią, że jakby ta osoba w ogóle o tym nie pamięta i na przykład skupia się wyłącznie na tym, co usłyszała negatywnego na swój temat. Albo deprecjonuje, nie? Czyli dajesz takiej osobie pozytywny feedback, a ona mówi, nie, no coś ty w ogóle, nie, to przecież to nie ja zrobiłem, nie? Albo w ogóle jakieś takie jawne pokazywanie, że ja tę informację zwrotną pozytywną odrzucam. To myślę, że takie najważniejsze elementy. Teraz jak o tym mówisz, to mnie zastanawia, jaka jest skala tego zjawiska. Czy wiesz, czy masz jakieś badania, które mówią o tym, ilu mamy tych osób czujących się oszustami? Nie wiem, powiem Ci szczerze, że nie wiem. Ja się spotykam z taką informacją w internecie, że ponad 70% ludzi doświadcza takich uczuć i myśli, ale ja nigdy nie dotarłam do źródła tej informacji. Natomiast myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, chociaż nie wydaje mi się, żeby 70% osób miało ten syndrom taki bardzo nasilony, że to już mniejszość. Ale jest taka stronka, ona się nazywa Impostor Roster, tak? Jeśli się dobrze pamiętam. Damy linka tam są w materiałach do odcinka oczywiście. Tak. I tam ta stronka polega na tym, że się ujawniasz ze swoją niekompetencją. Piszesz, ile miesięcy pracujesz i czego nie wiesz. No i najwięcej jest tam programistów, ale nie wiem, o czym to świadczy, tak? Zaznaczam, że może być bardzo wiele czynników, które na to wpływały, więc to nie jest dowód na to, że ten syndrom dotyczy programistów. Chociaż chyba w branży IT dosyć łatwo, powiedzmy, można sobie wyliczyć te rzeczy, w których jesteśmy niekompetentni. I też niestety dosyć łatwo można się porównać z tymi osobami, które są jakoś super kompetentne i mają super dużo wiedzy, a przynajmniej, no powiedzmy, to jest ta fasada, o której mówiliśmy. Tak, jest też duża presja na rozwój. Poza tym, wiesz, takie aspekty na przykład jak zarobki mogą też powodować takie myślenie, że ojej, ja przecież tak niewiele potrafię, co ja takiego robię, nie? A na przykład tak dużo mi płacą. I to też może napędzać właśnie takie myślenie. Porozmawialiśmy o tym, jak dostrzec ten syndrom oszusta w naszym zespole, ale powinniśmy jeszcze wrócić do tego, co jeżeli my się czujemy tym oszustem. W jaki sposób możemy sobie poradzić, no żeby chociażby nie doprowadzić do tego, o czym mówiłaś, czyli do wypalenia. To jest chyba taki największa, powiedzmy, konsekwencja, która może grozić. Też po prostu brak satysfakcji z pracy, czy ciągły taki stres związany z ukrywaniem tego naszego oszustwa. W jaki sposób możemy sobie radzić z tym syndromem u nas? Zanim powiem, to jeszcze taką mam myśl, że właśnie jeżeli mamy do czynienia z liderem, który ma syndrom oszusta, to on może być takim hamulcem rozwoju nie tylko swojego, ale niestety może hamować rozwój całego zespołu i to już wtedy jest niebezpieczne. To, co ja polecam, to choćby wysłuchanie tego podcastu, czyli zacząć od tego, co to w ogóle jest, czym się to może objawiać i taka refleksja, a może ja to mam. I tutaj też podlinkujemy taki test, który można sobie zrobić, żeby zobaczyć, w jakim stopniu ten syndrom mnie dotyczy. Test polecam, używany jest do badań, więc jest taką solidną informacją dla nas. Czyli taka psychoedukacja, ponieważ to polega na tym, że to jest taka praca, w której ja rozpoznaję, co jest faktem, a co jest tą moją myślą, interpretacją, w którą wierzę. Czyli to jest taka praca na swoich przekonaniach i na wyłapywaniu tych myśli, które właśnie należą do syndromu oszusta. I później po jakimś czasie, jak ja już mam taką świadomość, że to są te myśli moje pochodzące od oszusta, to jest taka praca nad zaakceptowaniem tego, czyli nie walczę z tym syndromem, bo może być tak, że on będzie mi towarzyszył do końca życia, ale na przykład pomimo, że mam takie myśli, no to staram się przyjąć od ciebie informację zwrotną. Czyli to jest tutaj taka robota. To jest często rozmowa z innymi, może nie jest to łatwe gdzieś tam zwierzanie się komuś, ale no wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy kogoś, jesteśmy liderem, mamy w zespole kogoś, kogo podejrzewamy, że może mieć syndrom oszusta, rozmawiamy z nim i mówimy, słuchaj, ja też to przechodziłem, albo w trudnych sytuacjach mi też odpalają takie myśli, właśnie takie i takie i takie. Myślę, że to jest mocno wspierające dla takiej osoby, właśnie żeby ta osoba dostrzegła, że są też inni, którzy czują podobnie
Dla mnie to było bardzo takie oczyszczające i pocieszające, jak ja na przykład się uzewnętrzniłam z takimi niektórymi myślami, jakie mam też przed na przykład prelekcją jakąś, tak? I się okazało, że bardzo wielu, bardzo znanych prelegentów ma podobnie. Także to jest bardzo pocieszające. To, co ja też polecam, to taka właśnie praca nad tym, co jest faktem i na przykład zrobienie sobie takiego self-SWOT-u, czyli nawet wypisanie sobie tego albo wspólnie z liderem, tak? W czym jesteś dobry. Też mieliście bardzo fajny odcinek o ścieżkach rozwoju. Myślę, że tam też możemy znaleźć inspirację. Damy linka. W czym jesteś dobry, co ci dobrze wychodzi, tutaj ten pozytywny feedback, a nad czym jeszcze warto, żebyś pracował, czyli tak, żeby wzmacniać taką obiektywną ocenę. To na pewno. Przyznam szczerze, że ja jestem zwolenniczką psychoterapii bardzo mocno i tak zwieńczę chyba ten wywód, bo ten syndrom oszusta, ja nie jestem terapeutą, natomiast wydaje mi się, że jeżeli on jest bardzo nasilony, to jest duża szansa, że właśnie będą występowały z nim te wszystkie cechy, które wychodzą nam w korelacjach, czyli na przykład stany depresyjne, neurotyzm, to jest perfekcjonizm, taki niekonstruktywny, nieadaptacyjny. I to jest takie już solidne kombo, gdzie trudno nam sobie z tym samemu poradzić. I warto potraktować taką psychoterapię po prostu jako drogę do rozwoju, ponieważ na terapii terapeuta daje nam szereg różnych technik do pracy takiej samodzielnej w domu, które właśnie nam pomagają radzić sobie z takimi dysfunkcyjnymi przekonaniami, bo mówię o takiej terapii poznawczo-behawioralnej, którą bardzo polecam. No i nie porównuj się do innych. To jest też coś takiego, co też mogą liderzy mówić swoim ludziom, swoim zespołom, żeby się nie porównywali do innych, tylko żeby właśnie na przykład pracując nad tymi ścieżkami rozwoju, pokazywali im, uświadamiali, zobacz jaką drogę przyszedłeś, zobacz, pół roku temu nie potrafiłeś tego, a już to potrafisz, czyli żeby porównywać ludzi do samych siebie, a nie do innych. To porównywanie do samych siebie to jest bardzo dobre i wartościowe, bo faktycznie wtedy, zresztą rozmawialiśmy o tym z Pawłem przy odcinku o Success Book, że pozwala nam zobaczyć właśnie ile się nauczyliśmy, jaką drogę przeszliśmy, o ile jesteśmy lepsi od tych nas z przeszłości. I to jest bardzo wartościowe. I odkrywcze. Ja czasami jestem bardzo zaskoczona, bo o tym zapominamy. Nie? Na przykład o rok temu, czego ja nie potrafiłam, nie umiałam. Także bardzo jest to skuteczna metoda. I to też daje satysfakcję. Chciałbym też podkreślić to, co powiedziałaś. Moim zdaniem ważne jest, żeby umieć odseparować właśnie to, że faktycznie w czymś możemy być słabi i zrozumieć to, pogodzić się z tym, ale już wtedy bazujemy na faktach. Coś umiemy, czegoś nie umiemy, wtedy wiemy, że można coś z tym zrobić. Można podjąć konkretne kroki, żeby czegoś się nauczyć, coś poćwiczyć, gdzieś tam zdobyć jakieś doświadczenie. I ważne jest chyba też to, żeby w ogóle zdać sobie sprawę, że jest coś takiego jak syndrom oszusta. Pamiętam, że siedziałem 2 lata temu właśnie na twojej prezentacji obok koleżanki. Miałeś wtedy prezentację na Boiling Frogs o syndromie oszusta. Siedziałem obok koleżanki, która dopiero wtedy sobie zdała sprawę, że jest coś takiego jak syndrom oszusta i że prawdopodobnie to jej dotyczy. I widzę, że od tamtego czasu bardzo, bardzo się zmieniła, bardzo, bardzo się rozwinęła i widać, że walczy z tym syndromem. Pracuje nad tym. Więc ta świadomość jest ważna. Tak, to jest ten pierwszy krok właśnie, żeby sobie wyłapać te moje myśli, uczucia, które mogą pochodzić właśnie z syndromu oszusta. I to już nam powoduje taki początek pracy i łapania dystansu do tych myśli. To jest też taka praca nad tym, że że to jest tylko myśl, w którą ja uwierzyłam, a to niekoniecznie jest rzeczywistość, jakiś fakt. I to jest chyba podstawa. Dziękuję Ci, Anita. Porozmawialiśmy o syndromie oszusta. Moim zdaniem to są bardzo wartościowe informacje, zarówno dla tych z nas, których dotyka ten syndrom, ale też z tymi, którzy widzą wśród osób dookoła siebie, zwłaszcza osób w naszych zespołach, coś takiego. Powiedz mi, Anita, jeszcze, gdzie można Ciebie znaleźć, w jaki sposób można się dowiedzieć, co robisz, oprócz oczywiście konferencji Boiling Frogs we Wrocławiu, ale w jaki sposób można Cię znaleźć w internecie? Mimo swojej analogowości mam swój kanał na YouTubie, Twitter, LinkedIn. Mogę też, tutaj możemy linki zostawić, oczywiście. Jakby ktoś miał ochotę mnie znaleźć, to zapraszam, żeby się zapoznać z tym, czym się zajmuję.
bardzo jest mi bliski temat kompetencji miękkich dla liderów, ale nie tylko. Przede wszystkim to jest taki główny temat, wokół którego się obraca. Zapraszamy zatem do śledzenia Anity w internecie. No i cóż, bardzo Ci jeszcze raz dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękuję. Do zobaczenia.